Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Maserati Grecale. Maserati Grecale. Ach, włoski język pięknie brzmi i w głowie, jak wypowiadam te słowa, to mam od razu super sportowy włoski samochód. Rzeczywistość jest jednak nieco inna i Grecale to SUV przypominający z przodu Forda Pumę. Niestety, nawet producenci super samochodów muszą sprzedawać SUVy z prostej przyczyny. To dzięki nim mogą przetrwać. O tym przekonało się już Porsche, Lamborghini, a nawet i Ferrari ma w swojej gamie SUVa. Zresztą, to nie jest pierwszy SUV od Maserati, bowiem w gamie od 2016 roku jest model Levante. Teraz przyszła pora na mniejszego brata, czyli model Grecale. A nazwa Grecale pochodzi od nazwy wiatru. Zresztą, marka Maserati bardzo dużo swoich modeli właśnie tak nazywa, bo od wiatru również pochodzi nazwa Levante, czy kultowe już dziś modele Mistral oraz Bora. Wróćmy do Grecale. Jak na Maserati przystało, Grecale wygląda dobrze, chociaż mój wcześniejszy komentarz o przodzie z Pumy nie był przypadkowy, bowiem dużo osób to samo mi mówiło podczas mojego testu. Zresztą, faktycznie te światła są bardzo podobne. Tył znowu niektórzy twierdzili, że wygląda jak w Macanie, a ci bardziej złośliwi, że jak w Fiacie Tipo. Moim zdaniem akurat tył wygląda bardzo dobrze. Zresztą całe auto wygląda dobrze, nie jest brzydkie, tylko jest niestety nieco nijakie. Brakuje mu bardziej agresywnego wyglądu, który wzbudzałby większe emocje. Pod tym względem Levante dużo bardziej mi się podoba. Grecale, jak przystało na prawdziwe Maserati, ma też oczywiście duży trójząb, czy tam widły na grillu oraz kilka mniejszych umieszczonych na różnych elementach. Ma też prawdziwe wyloty powietrza po boku oraz 4 końcówki wydechu, czyli tak jak każde sportowe auto powinno mieć. To, co mnie zaskoczyło, to wielkość Grecale, bo myślałem, że jest to mniejsze auto, a wcale takie nie jest. Długość Grecale to 4846 mm, szerokość z lusterkami to 2163, a wysokość to 1670 mm. Rozstaw osi to 2900 mm, a prześwit to 17 cm. To naprawdę spore auto. I taki też jest bagażnik. Kufer w Grecale ma 535 litrów pojemności i bardzo ustawne kształty. Jak widzicie, są szyny do mocowania bagaży, a pod podłogą jest drugie dno na zestaw naprawczy i jakieś mniejsze przedmioty. Do dyspozycji też mamy dodatkowe gumy mocujące bagaż, gniazdo 230, gniazdo pod zapalniczkę czy haczyki. Z poziomu bagażnika możemy też położyć tylną kanapę i tym samym uzyskać niemal płaską powierzchnię. Wskakujemy więc na tył. Tutaj też uwaga, klamki są takie z elektronicznymi zamkami, czyli lekko naciskamy i one same odskakują. Od środka znowu mamy przycisk, który nie jest wygodny. Oczywiście w razie awarii jest też zwykłe cięgno. Jak na duże auto przystało, w Grecale jest naprawdę dużo miejsca. Zarówno na głowę, jak i na nogi mam dużo wolnej przestrzeni, a przypominam, mam 186 cm wzrostu. Jest też podłokietnik z 2 miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, oddzielna strefa na tyle, podgrzewanie kanap, 2 różne złącza USB, gazetownik oraz piano black na drzwiach. Czyli mamy komplet. Siadamy do przodu, gdzie witają nas skórzane fotele ze świetnym wzorem nawiązującym do starszych aut. Podoba mi się. Miejsca też jest bardzo dużo, a fotel jest w pełni regulowany elektrycznie, podgrzewany i wentylowany. Kierownica jest regulowana manualnie i też jest podgrzewana. Pora w takim razie na deskę. Na deskę, która jest bardzo ciekawa. Z jednej strony ma mnóstwo tabletów, ale z drugiej strony układ tej deski i rozkład ekranów nie powoduje, że jesteśmy nimi przytłoczeni. Nic tutaj nie wystaje poza deskę rozdzielczą, a zegary cyfrowe mają ładne motywy. Ba, nawet ten cyfrowy zegarek podoba mi się. I co więcej, ten zegarek możemy zmieniać, na przykład na kompas, pedały czy miernik przeciążeń. Podczas odpalenia Grecale wyświetla nam się tam logo Maserati. Naprawdę fajny akcent. Niestety, niektóre rzeczy moim zdaniem nieco niepotrzebnie skomplikowano. Jak na przykład ustawienia świateł, które są teraz na tym ekranie na dole. Nie ma manetki po lewej stronie kierownicy, czy tam nie ma też przycisków. Wszystko jest na tym ekranie. Chociaż akurat światła to zawsze mamy w trybie automatycznym i o nich zapominamy, więc może i to nie przeszkadza.
Gorzej jest z ustawieniami temperatury, bo trzeba klikać po ekranie, co już takie wygodne nie jest. Brakuje fizycznych przycisków. Tak samo wygodne nie jest przełączanie biegów. Teraz mam dla Was test na spostrzegawczość. Powiedzcie mi proszę, gdzie się wbija biegi do przodu, do tyłu, czy tam neutral lub parking. Podpowiem tylko, że nie robimy tego za pomocą łopatki. Nie ma też lewarka za kierownicą jak w Mercedesie. Ani nie ma lewarka na środku tunelu. Tak jest. Biegi zmienia się tymi przyciskami na desce, co jest mało intuicyjne i moim zdaniem niewygodne. Na szczęście są też piękne i wielkie łopatki. Tak, dokładnie takie same piękne i wielkie łopatki są w Alfie Romeo, m.in. Stelvio czy Giulia. Zresztą Grecale ma też wspólną płytę podłogową ze Stelvio. Drugi ekran to ten od multimediów, który działa całkiem sprawnie. Zresztą ten niżej od klimatyzacji czy tam świateł też działa bardzo dobrze. Reakcje na gotyk są bardzo dobre, a grafiki w miarę ładne. No dobra, czasami coś się włącza z opóźnieniem. Trzeci, czy tam nawet już czwarty ekran, bo przecież zegarek też jest w formie ekranu, to cyfrowe zegary. Tutaj, tak jak już mówiłem, możemy mieć klasyczne motywy, które dobrze wyglądają we wnętrzu Maserati. Mamy 3 różne motywy oraz dużo widoków od komputera pokładowego. Miłym, sportowym akcentem jest starter na kierownicy oraz pokrętło od trybów jazdy. Naprawdę dobrze to wygląda, tak samo jak akcenty we wnętrzu, takie jak wytłoczone logo Maserati na fotelach, wykończenie skórą, czy takie właśnie śruby. Jakość materiałów robi bardzo dobre wrażenie, nieco gorzej jest ze spasowaniem. Jak widzieliście i słyszeliście, ekran nieco się rusza i skrzypi, podobnie jak zegarek, a USB ze schowka centralnego wypada. No i jest piano black. A, i jeszcze jedno. Czy uważacie, że ten dźwięk kierunkowskazów jest ładny? Moim zdaniem brzydko brzmi, ale może ja jestem dziwny. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską może być jeden z 2 silników. W podstawie mamy 4-cylindrowe, benzynowe, 2-litrowe turbo o mocy 300 lub 330 koni, a także jest wersja z uturbionym 3-litrowym V6 o mocy 530 koni. Aha, jest też wariant w pełni elektryczny, który ma moc 500 koni. Tak, Maserati Grecale w podstawie ma 2 litry 300 koni i ja właśnie taki silnik testuję. Silnik jak to silnik, 4-cylindrówka brzmi zwyczajnie, ale za to wydech już zwyczajny nie jest. Znakiem charakterystycznym każdego Maserati zawsze był dźwięk wydechu i tak też jest w przypadku Grecale. Mimo iż jest to tylko 2-litrowa rzędowa 4, to brzmi ona naprawdę dobrze. Posłuchajcie sami. Nieźle, co? Jak na 2 litry to jest bardzo dobrze. Może nie aż tak rasowo, ale jest fajna chrypa i ciekawy dźwięk.
Dodatkowo, przy zmianie biegów słychać takie pierdnięcie, naprawdę dobrze to brzmi. Podoba mi się. W ogóle auto świetnie jeździ, ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy, świetnie zestrojone zawieszenie i czuć tylną napędową charakterystykę, mimo iż jest to napęd na 4 koła. Na śliskiej nawierzchni da się tym autem pójść kontrolowanym slajdem, co w SUV-ach bardzo lubię. Podoba mi się też, że auto jest bardzo dobrze wyciszone przy wyższych prędkościach. Naprawdę przyjemnie się tym jeździ. I ma przyjemne osiągi jak na tylko 300 koni. Przyspieszenie do setki trwa 5,6 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 240 km/h. Pora sprawdzić przyspieszenie. Wynik jest nawet lepszy niż podaje producent i wynosi on 5,4 sekundy. Zdziwiło mnie, że nie ma procedury startu, no chyba że ja nie umiałem jej po prostu uruchomić. Reakcja na gaz również jest bardzo dobra, a czas przyspieszenia od 100 do 200 km/h to około 16 sekund, czyli w zupełności wystarczy. Dobre osiągi jak na 300 koni i 1870 kg wagi. Spalanie no już aż tak dobre nie jest, ale w sumie jak na moc i wagę, no to jest takie zwyczajne. W mieście nie udało mi się nigdy zejść poniżej 12 litrów, a w trasie przy 120 miałem około 9, a przy 140 było około 10,5 litra. Bak paliwa ma 64 litry. Czyli pod względem mechanicznym można śmiało powiedzieć, że jest to Maserati z krwi i kości. Niestety tak też jest z ceną. Z ceną, która nie wiadomo po co jest tajemnicą w Polsce, bowiem na naszej stronie nie widać ile kosztują modele oraz ich dodatki. Na szczęście, na niemieckiej stronie wszystko jest dostępne. Y-Kale startuje od 77 000 euro, czyli 335 000 zł, licząc po obecnym kursie euro, czyli 4 zł i 35 groszy. Oczywiście to cena w podstawie, bowiem mój egzemplarz był skonfigurowany na ponad 450 000 zł. Jedynym godnym konkurentem dla Y-Kale jest Porsche Macan, który jest minimalnie mniejszy, ale równie szybki i luksusowy. No dobra, Maserati zawsze było nieco wyżej niż Porsche, ale inna konkurencja no nie przychodzi mi na myśl. I tym samym Macan w podstawie jest o około 37 000 zł tańszy i ma też 2.0 turbo pod maską, ale o mocy tylko 265 koni. Stąd też jest wolniejszy, bo robi setkę w 6,4 lub 6,2 sekundy. Lepiej więc porównać odmianę S, która startuje od 380 000 zł, ale ma od razu silnik 6-cylindrowy pod maską i moc 380 koni. Nawet jak dodamy dodatki, to Porsche wychodzi taniej. Znacznie taniej wychodzi Alfa Romeo Stelvio, która moim zdaniem niczym nie odbiega od Y-Kale, ale też może mieć silnik 2.0 turbo albo i 6-cylindrowy V6. Oczywiście, rozmowa na temat tego, że Alfa Romeo to nie jest aż tak luksusowa marka, to jest pewnie temat na wielogodzinne rozmowy, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o Y-Kale i coś czuję, że brak cen dodatków, jak i brak cen samych modeli na stronie Maserati to kwestia tego, żeby klient nie mógł tego wcześniej sprawdzić i nie zobaczył, jak jest drogo. Jak chcesz wyjątkowy samochód, to kupujesz Maserati, bo już sama nazwa przyprawia o gęsią skórkę i mały orgazm. Niestety, w przypadku Y-Kale tego nie dostajemy. To jest bardzo dobre auto, praktyczne, szybkie, świetnie jeździ i bardzo dobrze brzmi, tylko czegoś brakuje. A to coś to emocje, które powinny towarzyszyć przy każdym modelu Maserati. Tutaj tego nie ma. A ja miałem nawet wrażenie, że gdyby ktoś zdjął znaczki, to nie byłbym w stanie odgadnąć, że to Maserati. No i ta cena za 2-litrową rzędową czwórkę jest moim zdaniem przesadą. Coś czuję, że dopiero wersja Trofeo daje nam emocje. Cześć!